nastał ten dzień, kiedy trzeba zrobić jazdę próbną czegoś, co ludzie nazywają samochodem. Dla mnie to się nadaje co najwyżej, żeby pojechać z kanistrem na najbliższą stację i zatankować samochód właściwy. Tak naprawdę to pierwszy samochód elektryczny na naszym kanale. Możliwe, że ostatni. Zobaczymy. Izery nie ma jeszcze na naszych drogach, a popularność samochodów elektrycznych już dawno drastycznie spadła. Zwłaszcza w naszym kraju. Tak naprawdę mniej od nas kupują Słowacy i Chorwaci w Unii Europejskiej, a więc mnóstwo wśród nas sceptyków, suszarek, tosterów, innych akcesoriów AGD, które próbują nam sprzedać jako samochód. Ja też do nich należę, dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie przekonali się, czy jest jakiś aspekt samochodu elektrycznego, który nas do siebie przekona. Let's play. Prezentujemy Wam kolejnego crossovera na tym kanale. Były diesle, były benzyniaki. Czas uzupełnić paletę o samochód elektryczny. Dzisiaj BMW iX1. A więc teoretycznie, jeżeli nie dojadę tym do pracy, bo zdąży mi się rozładować 3 razy po drodze, teoretycznie powinno się nim bardzo dobrze jeździć. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak BMW swoje samochody spalinowe zaadaptowało do silników elektrycznych, bo przecież ten model X1 znamy już od lat w palecie samochodów spalinowych. Nie ma co tutaj bardzo dużo mówić o gamie różnych silników, wersji silnikowych, bo tak naprawdę mamy tylko dwie wersje, jeżeli chodzi o X1, czyli 204 konie mechaniczne oraz dzisiejsza prezentowana 313 koni mechanicznych. Występują tu dwa silniki elektryczne. Jeden mamy z przodu, jeden mamy z tyłu, które mają po 190 koni. Natomiast, tak jak mówię, łącznie dają nam te 313. Każdy z nich napędza swoją własną oś. Dzięki czemu mamy rzecz najważniejszą przecież w miejskim crossoverze, czyli 4x4, no bo te podróże bywają takie ciężkie. Natomiast jak ma być w tym aucie wszystko, to jest i napęd 4x4, więc kolejna ważna rzecz to prześwit, jaki tu występuje. On oczywiście jest niższy niż w wersji spalinowej, przez akumulatory wynosi 17 cm. Choć tak naprawdę jak patrzeć na konkurencję spalinowych crossoverów, to wypada on bardzo podobnie. Więc gdyby to była wersja spalinowa, byłby on ponadprzeciętny. Jeżeli chodzi o takie podstawowe osiągi, które prezentuje producent, to bywa on bardzo skromny. Mówi nam, że prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. Natomiast ja nie wiem, ale kolega mówił, że da się więcej. Podobno 190 na spokojnie można tym jechać. Jeżeli chodzi o przyspieszenie od 0 do setki, również producent bywa skromny. Mówi nam o 5,6 sekundy do setki. Natomiast my wczoraj testując przy trybie sportowym oraz tym booście, który występuje jak w Mario Kart, udało się osiągnąć 5,3 sekundy do setki. Oczywiście weźmy pod uwagę jakiś mały margines błędu. No i rzecz najciekawsza, najbardziej nie do pojęcia dla mnie, czyli zasięg tego samochodu. O tak naprawdę jakbyście poszli do Media Expert, zobaczyli wystawę i kupili pierwszy lepszy skuter, który tam występuje z marketu, prawdopodobnie na jednym baku przejechalibyście tyle samo, co tym BMW za ponad 300 000 złotych. Mamy tutaj baterię, która pomieści 64 kWh. No i teraz, gdyby zużycie energii było takie, jak producent mówi, to może by to jeszcze jakiś zasięg był, ponieważ mówi nam o 16 do 20 kWh na 100 km, czyli 20 to ta górna granica. Niestety po 47 000 km, czyli jazdy mieszanej, najróżniejszej, to auto ma średnie zużycie energii 20,2 kW na godzinę. Niby nie dużo więcej niż producent podaje, ale to miała być górna granica, a nie średnia, a więc tak naprawdę zasięg na 300 km. No chyba, że jest pogoda jak dzisiaj. Zimno, 7 stopni i nagle się okazuje, że trasę Poznań-Łódź
trochę eski, trochę autostrady, wyjazd i wjazd do miasta przy 7 stopniach, trasa 196 km i okazuje się, że w zapasie mamy 40, może 50 km. Czyli przy 7 stopniach nagle zasięg 250 km. A co będzie, jak zejdzie poniżej zera? Nie wiem, czy to będzie 230, 200, a może 180. Tej minimalnej wartości tak naprawdę zasięgu maksymalnego zaczynam się obawiać przy niższych temperaturach. Marka premium, to i trzeba poruszyć to, jak to auto się prezentuje. W porównaniu do swoich konkurentów z segmentu crossoverów kompaktowych, no jest zdecydowanie masywniejszy. No jest to duża krowa, która też swoje waży przez to, że jest to samochód elektryczny ponad 2 tony masy własnej. Ale pomimo tej wielkości jest ona dosyć agresywna i nisko położona. Pomimo tego prześwitu, to te dokładki, które znajdują się na dole, jednak mają nam dać ten vibe sportowy. No i ten vibe sportowy, on też jest konsekwentny. Mamy mnóstwo przetłoczeń na masce, na nadkolach, na drzwiach bocznych, przy progach i nawet na lusterkach jakieś takie mniejsze, dodatkowe przetłoczenia, które mają dawać tą agresywność, które mają dawać ten pazur. Dobry. Mieliśmy szybki powrót do historii, przed chwilą przerwał nam nagrywki powóz konny, natomiast wracamy już do tych dzisiejszych wybryków samochodów elektrycznych. Mamy tutaj jednak felgi klasyczne. Nie są te talerze, które mają nam dawać jak największy aspekt aerodynamiczny, natomiast tutaj jednak wrócono do korzeni i felgi również te klasyczne. No i mnóstwo dokładek, które mają nam imitować, że to auto jednak jest bardziej sportowe, niżej położone, choć tak jak wcześniej wspominałem, prześwit wynosi 17 cm. No nic, czas zobaczyć, czy faktycznie to auto dobrze się prezentuje i jak ono jeszcze wygląda pod względem wyposażenia. W tym crossoverze w końcu czuć, że jest to marka premium. Mieliśmy już kilka poprzednio, natomiast tutaj mogę powiedzieć, że to po prostu czuć. Przede wszystkim jakość wykonania. Fotele, na których siedzimy z przodu, są regulowalne praktycznie w każdej możliwej płaszczyźnie i to naprawdę obszernie. No, nawet taki mały szczegół, gdzieś tam ta poduszka lędźwiowa, która jest wysuwana, no po prostu obszerność, jak można ją sobie wyregulować. I zdziwiła mnie, że może ktoś chcieć aż tak bardzo mieć ją wysunięta, ale jest tutaj możliwość. Dodatkowo no, te fotele po prostu miękkie, ze skóry, dodatkowo wentylowanej, no i też mnóstwo po prostu feature'ów, które mamy w tych fotelach, zarówno podgrzewanie wielostrefowe, do tego masaże najróżniejsze z konkretnymi partiami i tak dalej, i tak dalej. Może być masaż, może być rozciąganie, może być jeszcze wiele różnych innych opcji, ale o tym to sobie powiemy, jak będziemy zaglądać, co się kryje w tablecie. Panel, który znajduje się z przyciskami jakimikolwiek, które tu występują, to jest przy naszym podłokietniku. On z perspektywy kierowcy wygląda jakby lewitował, bo tak naprawdę nóżka jedyna jest tutaj z prawej strony. I wszystko mamy pod ręką. Brakuje tutaj tego iDrive'a. Wiele osób na niego narzekało pod względem jego funkcjonalności, ale w momencie, w którym go w ogóle nie mamy, tak naprawdę wszystko trzeba klikać na tablecie. I gdy zajrzymy do niego, to zobaczycie, że przekopać się przez niektóre ustawienia, no trochę jednak trzeba. No a podczas jazdy dla kierowcy, no to jest po prostu niebezpieczne. Natomiast tutaj wszystko, co związane ze startem, z wyborem naszego trybu, autoholdem czy podgłaśnianiem. I tutaj w podłokietniku mogłoby się wydawać, że nie ma tu nigdzie schowka, no przecież to jest cienkie i tak dalej, ale zostało tutaj wykorzystana ta przestrzeń bardzo płaska, mało co tam możemy włożyć, ale zawsze. Wszystkie te materiały tutaj są również miękkie. Tu nawet jeżeli mamy plastik, to on nie jest taki, ten dźwięk nie jest aż taki głośny, pusty. Raczej bym powiedział, że dosyć przyjemny, no i też go aż tak bardzo nie ma w tych przynajmniej głównych partiach, gdzie tu wszystko, gdzie mamy styczność z naszymi rękoma, z naszym ciałem, to wszystko jest miękkie. Kierownica wielofunkcyjna, po lewej stronie mamy wszelkich asystentów, którzy mają nas wspierać w trakcie jazdy. Po prawej stronie, no to tutaj już muzyka, telefon i tak dalej. Oczywiście, no jak mamy tak obszernie sterowane fotele, mamy też pamięć. Mamy 3 fotele, które możemy sobie zapamiętać. Po lewej stronie od kierownicy
Mamy światła, natomiast one są automatyczne, również z długimi i co więcej, te światła długie również są dostosowane jak daleko, jak mocno mają świecić względem tego, jak auto jest przed nami, więc można się zdziwić, bo jedziemy i nagle samochód włącza tryb świateł długich, choć przed nami samochód, ale on skraca po prostu ich moc, więc to też ciekawe rozwiązanie. Klimatyzacja pociągnięta po całej linii, która nam się wpasowuje w tą deskę, natomiast mógłbym powiedzieć, że BMW w tym modelu jest mistrzem chyba przestrzeni na telefon. Jeszcze tyle tej przestrzeni nie było. Mamy pod tym naszym podłokietnikiem dwie strefy, które są bardzo głębokie, długie. Wręcz myślę, że nie do wszystkich jestem w stanie tutaj teraz łatwo dotrzeć, bo naprawdę długa ta przestrzeń. Oczywiście mamy dwa gniazda USB typu C. Mamy dwa konkretne cup holdery sztywne, więc możemy na spokojnie, bezpiecznie tutaj włożyć kubki. Nie ma jakichś multifunkcjonalnych cup holderów, które nie do końca ten napój trzymają. Mamy dziwną przestrzeń na telefon, jeszcze dodatkową z indukcją. On nie jest poziomo, on jest pionowo i mamy tutaj taką klapkę, która ma przytrzymać ten nasz telefon. Mi to trochę przypomina tą taką belkę, jak wsiadamy na roller coaster po prostu, którą zaciągamy, to tak nasz telefon też na tą podróż sobie taką belkę zaciąga, żeby on się trzymał. I jeszcze z takich ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o wyposażenie, zanim przejdziemy do tabletu, to przede wszystkim głośniki. No tutaj można poczuć się jak w kinie. Mamy Harmana Kardon głośniki, zarówno bas, bardzo taki głęboki, ale też wszelkiego rodzaju muzyka jest bardzo wysokiej jakości. No po prostu uprzyjemnia nam drogę, że tak powiem. W tym samochodzie tablet jest jedną z głównych części, dlatego przejrzyjmy sobie go trochę bardziej szczegółowo i tak naprawdę w tym tablecie moglibyśmy się zanurzyć na kilka godzin, dlatego jak będziecie się kiedyś zapisywać na jazdę próbną, ustalcie jeszcze również próbne zapoznanie się z tabletem, bo opcji jest tu tyle, że można spędzić kilka co najmniej godzin. Tak jak wcześniej wspominałem, tutaj mamy My Modes, w którym możemy ustalić te tryby, dostosowywać, natomiast to myślę, że bardziej sobie w trakcie jazdy zaobserwujemy. Natomiast z takich najważniejszych, tak jak wcześniej wspominałem, mamy komfort foteli, gdzie możemy sobie ustawić na przykład kierowcę, fotel z masażem, no i tak naprawdę tutaj możemy intensywność, szybkość, które konkretnie części i tak dalej. Mamy również oświetlenie wnętrza, możemy dostosować jasność, tak jak jasność tych wszystkich ekranów. Spokojnie o to nie musicie się martwić, kiedy będziecie jechali późnym wieczorem, nocą. One będą dostosowywać swoją również jasność, natomiast mamy oświetlenie ambientowe, więc mamy LEDy, których kolory możemy sobie dostosowywać, również ich jasność i tak dalej. Mamy Live Vehicle, który pozwala nam po prostu gdzieś tam zajrzeć w te informacje o pojeździe, tak jak Wam wcześniej wspominałem, tutaj na 47 000 prawie kilometrów przejechanych, to zużycie energii 20,2 kWh. Również aspekty z ładowaniem, tak jak widzicie, to jest mnóstwo rzeczy, również Spotify, czy jakieś inne aplikacje, które nam z telefonu zaciąga, bo oczywiście jest tu CarPlay, jest tu też Android Auto, natomiast Android Auto nie ma jeszcze asystenta dźwiękowego, a Apple Car już ma, więc Siri możemy jak najbardziej się tutaj porozumiewać. Jeżeli chodzi o klimatyzację, no to jest raczej jeden z takich rzeczy wątpliwych, czyli brak szybkiego dostępu do klimatyzacji. No niby tu mamy te przyciski pod względem temperatury, no niektórzy wolą jednak, żeby faktycznie ona była dostępna w tych pokrętłach. Natomiast na szczęście jest tu główny przycisk na samym środku, gdzie mamy wszystko. Podgrzewanie kierownicy, foteli, zarówno mojego kierowcy, jak pasażera i tak dalej, no i również całe zarządzanie tą klimatyzacją. My sobie na razie ją wyłączymy. No tak jak mówię, tu moglibyśmy mnóstwo się rzeczy zagłębić, no bo tutaj jeszcze mamy asystenta parkowania, którego też Wam pokażemy jak działa, bo tutaj jest nie dosyć, że parkowanie, które za nas praktycznie jest realizowane, pomoc wyjechania z podjazdu domowego, gdzie samochód też wyprowadza nam auto na drogę, ale też na przykład cofanie obiera nam po prostu konkretną trasę wyjazdu z jakiegoś trudno dostępnego miejsca, a my tylko manipulujemy gazem i hamulcem, co też jest dobrym ułatwieniem, bo tutaj mamy 4 kamery, które nie tylko przód, tył nam pokazują, ale cały widok dookoła. Nawet może spróbujemy, o właśnie, tak wygląda, czyli z tyłu nam pokazuje teraz kamerę, ze względu, że prawdopodobnie byśmy chcieli cofać, ale też cały pojazd dookoła.
No i myślę, że to z takich rzeczy, które są tutaj dostępne, najważniejsze, no bo oczywiście tutaj jest dużo możliwości, jak widzicie, no Teams, WhatsApp, Zoom, no można praktycznie większość aplikacji odpalić, natomiast to, co ważne, ja mówiłem o elektryku, tylko 300 km zasięgu i tak dalej, no przecież to nie jest tak, że elektryk po 300 km nie może jechać dalej, oczywiście, że może. Pytanie jak z infrastrukturą. BMW nas bardzo wspiera pod względem znalezienia najróżniejszych ładowarek w nawigacji, gdy ustalamy jakąś trasę, będzie nam sugerował, gdzie zjechać, ile się ładować i tak dalej. Niestety nie wszystkie ładowarki są w tym systemie, są to tylko ładowarki, z którymi BMW współpracuje, z którą możemy mieć naszą specjalną kartę od BMW. Ich jest bardzo dużo, natomiast nie wszystkie tutaj po prostu się znajdują, więc trzeba mieć to też na uwadze. No i teraz pytanie, jak my możemy oceniać elektryka względem tego, jak wygląda ładowanie. No to jest ważna rzecz, natomiast z drugiej strony to nie wina producenta, nie wina samochodu elektrycznego, że infrastruktura w naszym kraju po prostu jest jaka jest. No to będzie duży mankament, że nie wszędzie te ładowarki są i nie wszędzie dają nam taką możliwość ładowania, jaką byśmy chcieli. Z tyłu jest prawie że bajka, naprawdę już małych szczegółów brakuje i byłoby wszystko w porządku. No jeszcze to, co mnie na razie razi, od tego sobie zaczniemy, przejdziemy do plusów, to te plastiki tutaj, które są, nie są na całym pokryciu tylnego, przedniego fotela, więc nie jest to jeszcze aż tak złe, no ale dalej, no czuję ten twardy plastik. On ma wnękę, w którą ja powinienem włożyć sobie kolana, no i okej, one faktycznie jakoś tu się mieszczą, no ale to musiałbym siedzieć po prostu jak na baczność w pierwszej ławeczce. Jeszcze pytanie mógłbym zadawać do kierowcy. No nie jest to najwygodniejsze, natomiast dla osób niższych myślę, że spoko. Mamy siatki, które na pewno dadzą nam jakiś komfort, żeby coś tam sobie włożyć. Mamy kieszenie w drzwiach oczywiście, natomiast są one długie. Są bardzo długie, można wiele rzeczy tam przechować. Samochód elektryczny, nie mamy tunelu środkowego, tu jest znowu kolejna półeczka, dzięki czemu no, tej przestrzeni jest. No i właśnie, no, takie rzeczy płaskie, więc no, nie wiem czemu ktoś z tyłu miałby telefon tam odkładać, no ale coś tego pokroju można tam jak najbardziej schować. No dobra, ale tu jest więcej fajnych rzeczy, o których warto teraz powiedzieć, na których się skupić. Przede wszystkim ja mogę się wyprostować. Jadę z tyłu samochodu kompaktowego crossovera i mogę siedzieć prosto. Mam tutaj fajny podgłówek, który wystarcza na moją wysokość i jest tutaj zapas. No po prostu marzenie. Mógłbym tym autem naprawdę z kimś jechać i myślę, że w jakąś nawet dłuższą podróż, bo te kolana przeżyjemy. Raz na jakiś czas się wysiądzie na przerwę i będzie ok. Jest podłokietnik, który ma cup holdery, więc od razu można też sobie kawkę tutaj włożyć, ale to, co jest dużym plusem tego BMW, to fakt, że każdy z tych foteli jest osobny, więc możemy sobie całkowicie dostosować to, czego potrzebujemy i możemy na przykład zrobimy to. Cały ten panel położyć, przez co w razie czego jak chcemy coś tutaj przełożyć, no to jest to prostsze, no ale można to zrobić z każdym fotelem, więc potrzebujecie coś przewieźć, łatwo to po prostu dostosować. No i teraz największa zagadka, muszę wrócić z fotelem, to też nie jest takie proste. To, gdzie jest pas środkowy. Mamy jedno zapięcie, mamy drugie zapięcie, no i teraz pytanie, gdzie jest pas? Pas znajduje się w bagażniku, i ma on dwie końcówki. Jedną wpinamy sobie z tej strony, no i druga zapinamy po drugiej stronie i to ma być nasz pas, który idzie od samego bagażnika dla osoby do środka. Natomiast, co ciekawe, to również nie ma wypięcia, więc żeby to wypiąć, muszę wpiąć jeden pas w drugi i dopiero wtedy możemy uwolnić naszego zakładnika, który jedzie na środku, kiedy już jedziemy tym autem w piątkę. No i to tyle, jeżeli chodzi o środek. Mamy panel klimatyzacji, o którym nie wspomniałem. Mamy również dwa gniazda USB typu C, więc na spokojnie można coś podładować. No i oświetlenie dotykowe już bez przycisków, tylko klikamy sobie i zawsze jakieś dodatkowe oświetlenie, gdybyśmy wieczorem czegoś potrzebowali. No jest po prostu bajka. Wcześniej nie robiliśmy testów od 0 do setki, bo też samochody te nie miały jakiegoś zawrotnego przyspieszenia. Dzisiaj mamy elektryka, mamy fajniejszą już cyfrę przy tym od 0 do setki, więc przetestujmy to sobie. Zobaczmy. Ja wcześniej wspominałem, że niby to było wczoraj 5,3. Zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie. Włączmy sobie wszystkie rzeczy, które mogą nam to ułatwić. Mamy tryb sport. No i co? Buścik z lewej, który ma nam dodać maksymalnej mocy. I czas sprawdzić.
Ten dźwięk po prostu jakbyśmy lecieli jakimś statkiem kosmicznym, ale bardzo żwawo rusza. Na ekranie wyświetli Wam się, jaki to był czas. Zaczynamy jazdę próbną przede wszystkim o tym, jakie tu mamy tryby, jak tym się jeździ i jakie asystentów mamy. Teraz jadę na trybie zwykłym, Adaptive, czyli po prostu normalnie sobie przyspieszam, używam dwóch manipulatorów, zarówno do przyspieszania, jak i hamowania, natomiast oczywiście bateria trochę się doładowuje przy hamowaniu. Natomiast możemy włączyć sobie drugi tryb w skrzyni, który tak naprawdę wymaga od nas używania tylko jednego manipulatora gazu, czyli jak ja go puszczam, po prostu samochód sam zaczyna hamować i bez takich mocniejszych hamowań to możemy po prostu wykorzystywać tylko jeden z nich. Też przy zmianie od razu skrzyni pojawiły nam się zmiany trybu, które mamy tutaj na prawej konsoli. Tych trybów jest trochę, można je sobie dostosowywać tak naprawdę, żeby potworzyć pod siebie tutaj różne tryby jazdy. Moglibyśmy tutaj spędzić co najmniej kilka godzin. No jadę sobie na tym sportowym, którym chcemy jak najwięcej skorzystać z potencjału tych silników elektrycznych. Natomiast ten komfort jazdy, miejskiej jazdy, jak to w crossoverze, przede wszystkim wpływają też wszelcy asystenci i tych asystentów trochę mamy i przede wszystkim komfort korzystania z nich jest bardzo wysoki. Po lewej stronie w kierownicy mamy różne tryby tych asystentów, mamy ogranicznik prędkości, mamy regulację odstępu oraz asystenta jazdy i on mi się od razu już tutaj uruchamia, natomiast my sobie go wyłączymy. Mamy różnych asystentów, którzy będą gdzieś tam wspierać, zależy od tego, co potrzebujemy. Ten asystent jazdy, oczywiście, gdybyśmy mieli tutaj pasy, no to również by nas trzymał w tych pasach. Natomiast to, co jest bardzo fajne, wiele samochodów przy asystencie pasa ruchu piszczy, bądź wręcz przejmuje nam kierownicę i macha nią na prawo, lewo, kiedy mamy przekroczyć tą linię. W tym aucie mamy wibrację na kierownicy, który ma być tym sygnałem: uwaga, przekraczamy pas ruchu, a nie są to jakieś irytujące dźwięki bądź właśnie zachowania samochodu, które najczęściej powoduje, że co robimy? Wsiadamy i tego asystenta wyłączamy. Więc jest to na pewno dobre rozwiązanie, które ma pomagać, a jednocześnie nie zmuszać nas do jego wyłączenia. Kolejna rzecz to head-up, na którym właśnie też przed chwilą ustalałem tych wszystkich asystentów. Tam też widzę prędkość, tam też widzę znaki. I teraz te znaki są kolejną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o komfort jazdy tym samochodem. Gdy przekraczam prędkość, on mnie informuje. Ten znak zaczyna po prostu na head-upie migać, no i migać coraz szybciej. Natomiast on mnie tylko wizualnie angażuje, żebym zwrócił na to uwagę. Jeżeli ja konsekwentnie, uparcie nie będę go słuchać, on przestanie migać. Po prostu zaakceptuję to, że ja przekraczam. Nie tak jak w niektórych egzemplarzach piski, znowu dźwięki, bądź wręcz samochód sam wymusza zwolnienie. Tutaj mamy większy komfort i większą autonomiczność, jeżeli chodzi o korzystanie z tego pojazdu. No i ten head-up, o którym już wspomniałem, generalnie on ma mnóstwo funkcji, bo nie tylko tutaj mamy prędkość wyświetlaną, tych asystentów, ustalanie, znaki, które też jeszcze warto wspomnieć, nie tylko aktualny znak, ale jak mam nadzieję, że może będziecie widzieli, teraz mi pokazuje znak 40, ale że zaraz rozpocznie się ograniczenie 90, czyli on również prawdopodobnie korzysta sobie też z nawigacji i informuje mnie, jak te znaki będą się
się zmieniać. Ale poza tymi informacjami na head-upie również mam cały system tutaj, co się dzieje. Jeżeli zacznę sobie przełączać muzykę, no to mi się pokazuje, jaki będzie kolejny utwór. Mogę sobie, gdy również przyciszam, podgłaśniam, to też to się tam wyświetla, ale też wyświetla się informacja, jak dużo gazu ja w tym momencie korzystam. Czy 0, czy jednak na jakiej płaszczyźnie on jest od 0 do jego maksymalnego potencjału. Więc ten head-up no po prostu ułatwia mega jazdę. No i teraz rzecz, jak się tym jeździ. Mamy trochę nierówną drogę, jest trochę dziur i tak dalej. On bardzo dobrze tłumi. Nie dosyć, że nie czujemy tego jakoś bardzo oczywiście, no ta masa robi swoje, więc gdzieś tam trochę nas lekko rzuci, ale tego nie czuć jakoś bardziej. Do tego w tych fotelach bardzo wygodnie się siedzi, więc na to bym nie zwracał jakoś większej uwagi. Mówiłem wiele o różnych asystentach, również o kamerach. Tutaj mamy rzut wszystkich tych kamer, gdzie one się znajdują i również ten rzut z góry, ale również teraz ze względu, że wjeżdżałem w wąską uliczkę i podjechałem pod blok mieszkalny, no to mamy tą przednią kamerę i widzicie, tam gdzie skręcam kierownicą, tam też ta kamera się obraca. Ale jest fajniejsza funkcja jeszcze w tym wszystkim. Tutaj już na ekranie możecie zobaczyć moją historię trasy, jak ja tu wjechałem. No i on sobie to wszystko zapamiętał. Uruchamiamy sobie asystenta cofania. Wjechałem w niewygodną uliczkę, no to teraz chciałbym, żeby mi pomógł. On wszystko robi z kierownicą, oczywiście najlepiej mimo wszystko mieć te ręce gdzieś w pobliżu. My natomiast mamy dawać gazu i hamulca, aby dbać o tą prędkość, o to bezpieczeństwo, natomiast kręcić, on już kręci za nas, żebyśmy bezpiecznie wyjechali. Zwróćcie uwagę, po prawej stronie mam krzaki, po lewej stronie mam auta, jest tu bardzo wąsko, a on całą tą trasę pokonuje samemu. Oczywiście robię to z małą prędkością, jednak wolę mieć jakiś margines zaufania wobec tego auta, ale radzi sobie wyśmienicie. I zobaczcie, jaki kawałek wyjeżdżamy bez naszego udziału, nie musimy się męczyć, czy my na pewno tutaj wykręcimy, nie wykręcimy. O, uwaga, pieszy. Dobra. I tak naprawdę w miejsce, w które wyjechaliśmy, wycofaliśmy. Dalej, ze względu, że już są tutaj dużo pieszych, wyjedziemy sobie na spokojnie, nawrócimy. Natomiast zobaczcie, że w trudnych warunkach on zdecydowanie nam pomoże i zrobi tak naprawdę całą robotę za nas. Myślę, że super rozwiązanie. Dobra, wjeżdżamy sobie na parking. Zobaczymy, czy nam wyszuka miejsce po prawej stronie, które minęliśmy. No, tutaj nie chce się za bardzo pakować. Dobra. O, i mamy. Rozpocznij parkowanie wstecz. Ok, ale po drugiej stronie chce nas zaparkować. Zobaczmy, gdzie znalazł dla nas miejsce. No i tu mamy przykład błędnego czytania znaków i tego, co się dzieje, bo zaparkuje nam pod prąd. Ale zrobił to za nas. Proszę, gdyby trzeba było równolegle, a nie prostopadle, to zrobił to za nas. Szkoda, że to miejsce parkingowe stworzył dla siebie sam. Było trochę miejskiej jazdy, testowaliśmy też cudowny system parkowania. Teraz zmierzamy na Eskę, natomiast już teraz czuć po tych zakrętach, wyboistej drodze, która nas prowadzi na tą Eskę, że to auto faktycznie pomimo swojej masy, pomimo swojej wielkości trzyma się drogi. Bardzo fajnie się trzyma drogi, płynnie się tym jedzie, no po prostu bardzo płynnie, bardzo wygodnie. I pomimo tej swojej gabarytowości w tych zakrętach, bądź nawet przy dużych prędkościach, trzyma się tak, jak trzymać się powinno. Wjeżdżamy powoli na Eskę i już na head-upie nam się wyświetla, że zaraz z 40 zmieni się na 120. No i włączenie się do ruchu na takim pasie, no jeżeli chodzi o dynamikę tego pojazdu, no to naprawdę tutaj nie ma się o co martwić. Dynamika jest, bym powiedział, podstawą tego pojazdu, jeżeli chodzi o te silniki elektryczne. No przełożenie prędkości jest tak szybkie, że z wyprzedzaniem no nie powinniśmy mieć żadnego problemu. Co więcej, no tutaj mamy kolejnych asystentów, którzy nas wspierają przy tym, żeby to wyprzedzanie było jak najprostsze. Mamy martwe pola zarówno w jednym, jak i w drugim
drugim lusterku, więc gdy chcemy kogoś wyprzedzić, bądź gdyż auto podjeżdża po prostu, no to możemy szybko zwrócić uwagę, czy ta pomarańczowa lampka się świeci, czy też nie, ale też możemy sobie włączyć takiego asystenta do wyprzedzania, że jeżeli włączamy kierunkowskaz jazdy i w lusterku nie ma nikogo po lewej stronie, samochód zacznie nas wspierać w tym zmienianiu pasa ruchu. Można by pomyśleć po co, no ale jest coś takiego, zaczyna razem z nami skręcać i po prostu mieścić się w drugim pasie ruchu, wykonywać ten manewr, żeby pewnie był jak najsprawniejszy, żeby nam dał od razu znać, tak już teraz możesz, nie musisz czekać jeszcze 10-15 sekund. Więc to kolejne gdzieś tam wsparcie, żeby ta jazda tym autem była jak najprostsza, jak najwygodniejsza. No i właśnie, jeżeli chodzi o wygodę, nie mamy tutaj żadnego silnika spalinowego, wiadomo, więc nie suszymy aż tak bardzo tego silnika, który funkcjonuje. No, przy przyspieszaniu słychać ten odlatujący statek w kosmos, ale tak poza tym, no to tego nie oczekujemy, że tutaj będą jakieś hałasy, ale też tych hałasów nie ma za bardzo z zewnątrz. Dzisiaj mamy wietrzny dzień, zresztą myślę, że sami widzieliście, jak nas po prostu zwiewało przy nagrywaniu wstępu oraz o tym, jak opowiadaliśmy o aucie. No a jedziemy sobie 120 na godzinę teraz i to jest pełen komfort. No słychać lekki ten szum, ale chyba ze wszystkich prezentowanych samochodów najlepiej wyciszony pojazd. No i to jest, aż chce się jechać, nie? A jeżeli chodzi o przyspieszenie, no to chwila, moment i ta prędkość magicznie wzrasta. Wiadomo, magicznie też spada poziom naszej baterii w tym samym czasie, no ale coś za coś. Jeżeli chcemy tym jeździć do pracy, czy w jakieś bliskie trasy, bądź po prostu nie mamy problemu z tym, żeby raz na jakiś czas zjechać na stację, podładować się, a w tym czasie skoczyć po kawę, czy coś małego do jedzenia, no to też nie będzie jakiś większy problem. A tak jak wcześniej wspominałem, jeszcze do tego wszystkiego idziemy sobie tą eską. Nie dosyć, że jest cicho, nie dosyć, że jest wygodniej, to auto po prostu się trzyma, jedzie, wycisza nam te wszelkie nierówności. Można zawsze odpalić sobie jeszcze do tego masaż i już w ogóle można po prostu się odprężać, prowadząc samochód jednocześnie. Miejski crossover, ale 4x4. Wzięliśmy to do siebie. Jedziemy, zobaczymy, jak to sobie poradzi. O, tu serio jest tak wyboiście. Ja sobie chciałem zażartować, a tu faktycznie z tym prześwitem można sobie na spokojnie przejechać. No dobra, przejdźmy tu jeszcze kawałek. No nawet aż tak bardzo nie rzuca, a tu jest piasek. Też sobie fajnie radzi. No dobra, tu już zostajemy. Dzisiaj pogoda jest całkowicie zmienna. Rano było zimno, teraz jest nagle 17 stopni słońce. Byliśmy się ogrzać, wróciliśmy na miejsce, okazało się, że nasza miejscówka jest zajęta, więc skończyliśmy pod mostem. No niestety tak czasem też bywa, natomiast trzeba zobaczyć jeszcze jak z bagażnikiem. Mamy zakupy w rękach, można tutaj sobie machnąć nogą, bagażnik sam się otwiera. Oczywiście można to też zrobić przyciskiem. No i teraz tak naprawdę co znajduje się w środku? No nic zaskakującego. 490 litrów bagażnik, który oczywiście można poszerzyć do 1500 litrów, jeżeli złożymy wszystkie fotele, ale tak jak mówiłem, każdy fotel jest osobny. Możemy to cały czas konfigurować w zależności tego, co potrzebujemy. No tutaj nie ma nic zaskakującego, natomiast jest chociaż ta siatka z lewej strony. Po prawej stronie mamy pojemnik, do którego można, nie wiem, coś włożyć małego, bądź coś, co ma się nie rozsypać, natomiast większego zastosowania chyba nie ma. No i to, co najważniejsze, że chociaż są wieszaki po jednej, jak i po drugiej stronie, bierzemy jakieś zakupy, zawsze można zawiesić, czy cokolwiek innego. No i tyle. Klikamy sobie tutaj i on też sam nam się zamyka. Many minutes later. O!
Miał to być pierwszy, jak i ostatni test samochodu elektrycznego na tym kanale. Natomiast są jakieś aspekty, w których trochę samochód elektryczny przekonał mnie do siebie. Nie mówię, że dzisiaj, jutro pójdę kupić takiego. Dalej zostaję przy spalinówkach. Natomiast dajcie nam znać w komentarzu, czy też zainteresowały Was samochody elektryczne używane, bo takimi głównie się zajmujemy na tym kanale. Czy chcecie zobaczyć, jak inne modele prezentują się po kilku latach swojego użytkowania? A jeżeli dzisiejsza formuła nieco bardziej humorystyczna, porównując ten oto piękny egzemplarz BMW do skutera, Wam się bardziej spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz też dajcie nam informację zwrotną. No i co? Do zobaczenia już niebawem. Kolejny model, kolejny egzemplarz, kolejna historia i kolejna jazda próbna.